zjadłeś posiłek i zamiast przypływu energii pojawia się senność, może lekkie drżenie rąk, a czasem niepokój, który trudno nazwać. Wiele osób w takiej chwili myśli, to chyba cukrzyca, a bardzo często przyczyna jest zupełnie inna. Nazywa się hipoglikemia reaktywna. I dziś spokojnie wyjaśnimy, co tak naprawdę dzieje się wtedy w organizmie. Subskrybuj kanał Tabletka Wiedzy, aby nie przegapić ciekawostek medycznych od farmaceuty. Czym jest hipoglikemia reaktywna? Hipoglikemia reaktywna to spadek poziomu glukozy we krwi, który pojawia się nie na czczo, ale kilka godzin po jedzeniu, najczęściej od 2 do 4 godzin. I tutaj od razu warto coś jasno powiedzieć. To nie jest cukrzyca. To nie jest klasyczna hipoglikemia, z którą spotykają się osoby leczone insuliną. Bardzo często dotyczy osób, które formalnie są zdrowe i nigdy nie miały rozpoznanej choroby. Właśnie dlatego bywa tak myląca i trudna do zrozumienia. Zobaczmy. Jak wygląda normalna reakcja organizmu po jedzeniu? Po posiłku poziom glukozy we krwi naturalnie rośnie. To zupełnie normalne. W odpowiedzi trzustka wydziela insulinę. Hormon, którego zadaniem jest pomóc glukozie wejść do komórek i przywrócić równowagę energetyczną. U większości osób ten mechanizm działa spokojnie, bez gwałtownych skoków, bez nagłych spadków. Organizm po prostu wraca do równowagi. W hipoglikemii reaktywnej ta reakcja bywa zbyt intensywna albo zbyt szybka. Poziom glukozy po posiłku najpierw rośnie dość dynamicznie, a potem spada równie gwałtownie. Czasem spada poniżej poziomu, przy którym organizm czuje się komfortowo. I to jest bardzo ważne. To nie jest po prostu brak cukru. To problem z tempem i dynamiką regulacji. Objawy potrafią być bardzo różne i właśnie dlatego często wprowadzają w błąd. Dla jednej osoby to będzie senność i uczucie nagłego osłabienia. Dla innej drżenie rąk, rozdrażnienie albo wrażenie, że energia nagle się odcina. Często pojawia się też problem z koncentracją, takie uczucie mentalnej mgły. I wspólny mianownik jest jeden. Te objawy pojawiają się po jedzeniu, a nie na czczo. Dlaczego to przypomina lęk albo spadek formy? Kiedy poziom glukozy zaczyna spadać, organizm uruchamia swoje mechanizmy obronne. W tle pojawiają się hormony stresowe, m.in. adrenalina i noradrenalina. To one odpowiadają za kołatanie serca, napięcie w ciele i charakterystyczne drżenie. Nic więc dziwnego, że wiele osób interpretuje to jako stres albo atak paniki. Hipoglikemia reaktywna nie jest chorobą samą w sobie, nie jest cukrzycą ani trwałym stanem niskiego cukru. To raczej sygnał, że regulacja glukozy w organizmie reaguje zbyt gwałtownie i to rozróżnienie ma ogromne znaczenie. Kiedy warto się temu przyjrzeć bliżej? Jeśli takie objawy pojawiają się często, wyraźnie powtarzają się po posiłkach i zaczynają utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto się im przyjrzeć dokładniej. Nie ignorować, nie zgadywać, tylko spróbować zrozumieć, co naprawdę dzieje się w organizmie. Podsumowanie. Hipoglikemia reaktywna pojawia się po jedzeniu. Wynika z nadmiernej reakcji insulinowej. Może dawać objawy przypominające lęk albo zmęczenie, ale nie jest cukrzycą. To sygnał, że regulacja glukozy wymaga uwagi. Jeśli chcesz, żebym w kolejnym odcinku wyjaśnił, jak dokładnie działa insulina, czym jest indeks glikemiczny albo czym hipoglikemia różni się od cukrzycy, napisz w komentarzu. Subskrybuj Tabletkę Wiedzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.